Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Miałem wiele telefonów, zapytań, informacji właśnie o kontynuowanie przedstawiania historii tutaj związku naszego. Mogę to uczynić na podstawie informacji, które zawierają się w gazetkach z hodowcy. Nie jeden nie miał okazji tego poczytać i w sumie dla wielu nowych hodowców będą to faktycznie nowości tych hodowców, którzy wstąpili w późniejszym czasie. Więc jeśli chodzi tu o teren katowicki, niedawno było stulecie i faktycznie są opisy, źródła, że organizacyjna działalność była tutaj w 1922, 1923, 1924 roku. Powstawały kluby, rejony lotowe, wodzisławskie, rybnickie i zaczęły się zrzeszać. I grupy lotowe, które zaczęły się zrzeszać, z takich ciekawostek chciałbym podać początkowy kierunek lotów. Więc tak, grupy lotowe chciały organizować wspólne starty, żeby się z większą konkurencją mierzyć. I trasy lotowe obejmowały najczęściej następujące miejscowości. I na początku to był Północny Wschód, Radomsko, Piotrków, Skierniewice, Tłuszcz, Małkinia, Grodno i Wilno. Uważam też, iż w 1929 roku można przyjąć za początek powstania Mistrzostwa Górnego Śląska, czyli obecnego okręgu Katowice, bowiem z inicjatywy rybnicko-wodzisławskich hodowców do wspólnych lotów o Mistrzostwo Zjednoczonych Grup Lotowych Powiatu Rybnickiego przyjęto pierwszą grupą lotową Katowice. Mistrzostwo tych czterech grup lotowych rozegrano z lotów Grodno i Wilno. W 1930 roku prezesem tych grup lotowych był kolega Józef Pieczka, sekretarzem Józef Makselon z Szczygłowic. Także były to grupy lotowe. W dniu 24 marca zwołano pod patronatem Górnośląskiego Związku Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych w Katowicach zebranie wszystkich grup lotowych i zarząd tego stowarzyszenia pod przewodnictwem Józefa Pieczki wysunął propozycję dotyczącą zorganizowania w 1929 roku pierwszego dalekodystansowego lotu z miejscowości Ritupe na Łotwie. Odległość tej miejscowości do Rybnika wynosiła 1050 km. Niestety z powodu pewnych niedopatrzeń kolejowych transport 221 górnośląskich gołębi nie wpuszczono na teren Łotwy. Gołębie wypuszczono w dniu 16 lipca 1929 roku z miejscowości Turmont, odległej od Rybnika o 835 km. W tym locie hodowcy naszego rejonu odnieśli duży sukces. Z ogólnej liczby 45 konkursów zdobyli 28, w tym 5 pierwszych. Więc kolejne, dzięki usilnym staraniom kolegi Józefa Pieczki udało się przeprowadzić w latach 1930-32 3 loty z Ritube. Pierwszy odbył się w dniu 17 czerwca 30 roku i był bardzo udany. Gołębie po 7-dniowej podróży pociągiem w ilości 1117 sztuk wypuszczono o godzinie 2:30. Pierwszy gołąb zameldował się w dniu 17.06, czyli wypuszczono, odbył się 17 czerwca, czyli zameldował się o godzinie 15:14 z szybkością 1351, czyli widać, że no niesamowicie. Bo o 2:30 puścili, o 2:30 wypuścili i o 15 się zameldował. 13 niecałe godzin, 1351. Ciekawe w ogóle to jest bardzo. U koledzy Ignacego Kurpanika w Łaziskach Górnych. Tak doczytywałem jeszcze raz, czy dobrze widziałem, bo 17 się odbył, o 2:30 17 puścili i pierwszy gołąb 17 przyleciał o 15:14. Ta szybkość mi nie pasowała, ale tu puścili o 2:30, a nie jak jesteśmy przyzwyczajeni o 5:00, 6:00.
Dlatego ta 15 była dla mnie dziwna. Nie wiem, czy wtedy było przestawianie czasów czy coś, bo szybkie wypuszczenie, trzeba przyznać. Konkurs tego lotu trwał 2 dni. Z ogólnej liczby 224 konkursów hodowcy naszego rejonu zdobyli 55. W drugim locie z Ritupy, przeprowadzonym w dniu 26 czerwca 1931, wypuszczono o godzinie 4:00 przy bardzo niekorzystnej pogodzie 758 górnośląskich gołębi. Pierwszy gołąb przybył w tym samym dniu do gołębnika Konrada Krawczyka z Siemianowic o godzinie 17:24. Konkurs zamknięto w 5. dniu w Mysłowicach z szybkością 247. Hodowcy naszego rejonu wysłali 30 gołębi i zdobyli 12 konkursów. Trzeci kolejny lot z Ritupy odbył się w dniu 29 czerwca 1932 z powodu złych warunków atmosferycznych. Był lotem katastrofalnym, w którym straty wynosiły prawie 60% wysłanych 1262 gołębi i konkurs nie został wyczerpany. Zakończono go 9 lipca 1932 z liczbą 160 ptaków, z czego nasi hodowcy uzyskali 49. Ta ogólna katastrofa zniechęciła hodowców do urządzania lotów z terenu Łotwy. W następnych latach ograniczono się do lotów z Zachacia, odległość do Wodzisławia Śląskiego około 890 km i w tych lotach hodowcy naszego rejonu odnosili bardzo dobre sukcesy. Najbardziej znaczący sukces osiągnięty w dniu 16 lipca 1938 roku. W tym dniu gołąb ówczesnego sekretarza towarzystwa, kolegi Teofila Kłosoka z szybkością 1164 uplasował się na pierwszej pozycji ogólnopolskiej listy konkursowej Zachacia. Z tych podanych przykładów wynika, że już w latach 2-2 czy 9 nasi hodowcy posiadali bardzo dobry materiał hodowlano-lotowy. Dowodem tego są zamieszczone na łamach ówczesnego hodowcy podziękowania za przekazane niedobrych gołębi pocztowych. Jest też wspomniane, że po zakończeniu II wojny światowej życie organizacyjne wznowili ci hodowcy co przed wojną, głównie plus ich młodsi koledzy. I można powiedzieć tu początki okręgu Śląsk Południe. W wiosną 1990 roku w dwóch sąsiadujących ze sobą rejonów lotowych 6 Godów i 8 Wodzisław Śląski utworzono jeden duży zespół lotowy pod nazwą Rejon Lotowy Południe. Do tego rejonu dołączyły jeszcze oddziały Pietrowice Wielkie i Racibórz. W sumie nowo powstała jednostka lotowa zrzesza 16 oddziałów, które liczą ponad 1500 członków PZHGP. Często też słyszałem, że tradycyjną serią jest 10×10, gdzie tu można wyczytać, że do mistrzostwa okręgu zaliczać się będzie 5, a nie 7 pierwszych gołębi. 5 z 10 typowanych, tak tu dokładnie co doczytuję. Przedtem było 7 z 10 typowanych, czyli niekoniecznie była to seria 10×10, tak zwana tradycyjna. Zgodnie z tym znowelizowanym i uchwalonym regulaminem Mistrzostwa Okręgu Katowice zaplanowano na 1991 rok 8 okręgowych lotów konkursowych o zróżnicowanym kierunku, począwszy od Kołobrzegu, Szczecina, Władysławowa i Aachen, gdzie były to loty z odległości około 500 km. Także był 16, 500 za tydzień Szczecin, prawie 500, za tydzień znowu 500, za tydzień znowu 500 i za tydzień znowu 500, czyli 5 500 jakby pod rząd i za tydzień znowu 500, czyli 6 500 pod rząd, Aachen i Szczecin. Także wszystko loty 500 km tydzień za tygodniem. Za czasów świetności okręgu Śląsk Południe. Znaczy grupy lotowej Południe, z której wyłonił się Śląsk Południe. W tym samym hodowcy, jest to hodowca z 92 roku, sprawy organizacyjne w oddziale Skierniewice. Tutaj oddział Skierniewice, doszukałem się pewnego artykułu w związku z tym, że są dyskusje, jakie oddziały dawniej bywały na Śląsku i liczyły hodowców. Jest tu właściwie informacja na ten temat, ale rozpocznę od przeczytania fragmentu artykułu.
W oddział Skierniewice w 1991 roku miał zrzeszonych 100 hodowców. Pełną wpłatę spłaciło 95 chętnych do uczestniczenia w lotach, a z tego 55 hodowców dostarczyło spisy, czyli 58% członków oddziału. Wynika z tego, że około 42% zrzeszonych hodowców z oddziału Skierniewice należy do miłośników gołębia pocztowego, którym szkoda było męczyć swoje ptaki lotami. Podaję dla przyrównania, i to właśnie ilość członków, że w oddziale pierwszym Wodzisław Śląski w 1991 roku, a jak się okazuje były dwa oddziały, Wodzisław 1, Wodzisław 2, było 222 członków, w tym 5 honorowych, i na pierwszy lot włożyło swoje ptaki 191 hodowców, czyli 88%. To jest właśnie porównanie, że mało hodowców uczestniczy w lotach tam w Skierniewicach. Niski wskaźnik lotujących hodowców jest jednym z często spotykanych zjawisk w słabych oddziałach PZHGP. Ma to związek z stosunkowo dużą ilością wegetujących w prymitywnych warunkach stadek gołębi atakowanych często przez drapieżne zwierzęta lub choroby. Tutaj było dla przykładu jeszcze podane, że hodowla w oddziałach wodzisławskich jest bardziej liczna niż właśnie tutaj. Wspomnianych wyżej 55 hodowców oddziału Skierniewice wykazało na spisach 1129 sztuk przygotowanych do konkurencji lotowej ptaków, to jest około 20 sztuk ptaków na hodowcę. Pierwszy konkursowy lot włożyło w oddziale Skierniewice 690 sztuk, czyli około 12 ptaków na deklarującego loty hodowcę. W oddziale Wodzisław na pierwszy lot konkursowy włożyło 191, 4944 sztuk, co daje średnią około 20 sztuk na hodowcę, czyli że hodowcy więcej wkładają, a ubytek gołębi na lotach jest znacznie mniejszy. I tu ciekawa rzecz, intensywność powrotu. Taki wzorek został wymyślony. Szybkość ostatniego gołębia w konkursie przez szybkość pierwszego gołębia w konkursie razy 100. I to zostały porównywane, tabelka, oddział Wodzisław, okręg Łódź i właśnie wspomniane Skierniewice, że jak się Skierniewice zmobilizowały, to sąsiednim okręgiem Łódź dostały lepsze wyniki. Skierniewice Wodzisław pierwszy lot w stosunek prędkości do czasu konkursu, intensywność powrotu tak zwana 37 Skierniewice, 81 Wodzisław, 200 km lot. Potem kolejne loty, tutaj właśnie była podkreślana intensywność powrotu na podstawie wzoru. Potem okręg Łódź porównywana ze Skierniewicami, że jak się Skierniewice zmobilizowały, ogólnie o to w tym chodziło. No i tu loty w sumie też można zobaczyć. Szczecinek 400, Kołobrzeg 500, w sumie mimo dłuższych lotów. Tutaj w Wodzisławiu WI to Wodzisław 400, 500, 500, 500, 500, 800, także też 500 za 500. Chyba to właśnie którego roku to dotyczy, ale 500 za 500 daty 14.07.500, 21.07.500, wcześniej też 500, 450, 500, także na przemian 500. Jak już się zaczęły 500, to już do końca sezonu leciały. No i tutaj Mistrzostwa Regionu Południe z 91 roku. O tyle fajne przedstawienie, że poza lotami jakie były, 8 lotów, wszystkie 8 po, można powiedzieć, około 500 km. Szczecin-Dąbie 450, Aachen na koniec 1 lot maratoński. Także zasada przyjęto właśnie wtedy zasadę w rejonie, czyli okręg Katowice miał inne zasady. Wspólny start, konkurs zamykany jest dolną linią 1
szybkością dla całego rejonu. Lista konkursowa oddziałowa nieograniczona, dolny limit 1/5 i przyjęto następujące serie krajowe 10 sztuk. Do mistrzostwa zalicza się z lotów krajowych 7 zwycięskich gołębi z serii, czyli to była seria 10/7, a z Aachen 3, czyli seria 4/3. Także nie ma tu mowy o pełnej serii 10/10. Obliczanie mistrzostwa loty krajowe, punkty stałe. 50 plus szybkość dzielona przez 100. Czyli, no bo to były 500, czyli one były tak samo punktowane, plus szybkość właśnie, co do końca nie jest sprawiedliwe, bo znaczy, że łatwiejszy lot miał więcej punktów niż cięższy. Lot Aachen, punkty stałe 90 plus szybkość dzielona przez 100, czyli w ten sposób z 8 lotach do mistrzostwa wybiera 7 najlepszych swoich lotów. I zestawienie hodowców, ile było hodowców w oddziałach, 16 oddziałów, Gorzyce 89, Gaszowice 96, Godów 83, Wodzisław Śląski 1 183, Rybnik 3 70, Jastrzębie Zdrój 89, Rybnik 1 110, Mszanna 57, Krzyżanowice 53, Kuźnia Raciborska 36, Lubomia 84, Wodzisław Śląski 2 122, Nędza 69, Lyski 81, Racibórz o 98, Pietrowice Wielkie 102. Są tu Rydultowy? Chyba tam gdzieś musiała się z Wodzisławia potem. Może Wodzisław 2 to są Rydultowy, tylko inaczej nazywane, nie wiem. Bo Rydultów tutaj nie widzę. Razem 1422 hodowców ogólnie było w tych rejonach. No i Gorzyce, Gaszowice, Godów, Wodzisław, jakby tutaj ilość hodowców wynagradzanych. Już wiem, skąd to wynika, że każdy miał wykreślony jeden lot. Mistrz miał wykreślony na przykład Maraton, Aachen, Cieślok, Alojzy, lot 5, z Gaszowic, Gaszka, Hilary, Gaszowice. Kolejny, czyli pierwsze gołębniki potrafiły zdobywać mistrzostwo okręgu. Nogły Erwin, znany w Jastrzębiu. Także Rduch z nazwiska dawnych hodowców. Tu jest jeszcze zestawienie, chyba ilość nagród zdobytych, ilość włożonych gołębi. Ilość włożonych gołębi 7000, w sumie 107 000 na te 8 lotów. Także wychodzi na to, nie wiem, czy dzisiaj nie mamy więcej włożonych, chyba dzisiaj mamy więcej gołębi niż kiedyś, tylko hodowców jest mniej. Pietrowice 9000, procent nagród jakie się zdobyło. Także Gorzyce, Gaszowice, Godów, Pietrowice Wielkie to teraz Opole Południe, Racibórz Opole Południe, Nędza też do końca tam Opole Południe. No także troszkę się pozmieniało, a kiedyś to były oddziały okręgu Katowice, rejonu Południe w okręgu Katowice, którzy razem lotowali wszyscy. Miałem też pytanie, czy są opisane inne rejony lotowe. No to jest i Kraków, ale tu za bardzo o lotach nie piszą, o szybkościach. Musiałem analizować, jakie są odległości. To jest też z życia okręgu Zielona Góra. O tyle ciekawe, że tu są loty. Jak sobie przeczytałem, jedna zucha walnego zebrania ustaliła, żeby osiągnąć w 8 lotach 5000 konkursokilometrów, więc uchwalono 9 lotów, z czego 8 lotów z terenu RFN, wszystkie powyżej 500 km. 8 lotów powyżej 500. Jeden lot krajowy Jastrzębia Góra 375 km.
a później Osnabrück 504 km, za tydzień 550 km, za tydzień 660, za tydzień Rheine to już było 558, Aachen znowu 668, Rheine 558 i Osnabrück, znowu Aachen to te było 600, a Osnabrück, właśnie tu nie napisali jaka jest odległość, ale to można sobie wywnioskować, do mnie, to też będzie 500, tak? A nie, jest Osnabrück 1, przecież 504, dokładnie 500 to będzie, napisali, tylko ja nie zauważyłem, że pierwszy był, czyli pod rząd 8 lotów, wszystkie, nie było takiego typowego długiego, ale wszystko 500, 500, 600, 603, 600, można by powiedzieć zbliżone. 668 to niewiele brakuje do dzisiejszych 700. Przy tych 5% to chyba od 600 ile? Od 675 się liczy. No to praktycznie dzisiejszy maraton by w to wchodził. Same 500, także tu zielone góry. Loty miały różne stopnie trudności. No, szybkości są podane. Czas trwania konkursów należy uznać za udany, jak na jego maratoński konkurs o kilometraż. W historii lotów okręgowych był to pierwszy rok o takich trasach. Uciążliwych, dalekich tras wytrzymało 100%. Tylko 6 gołębi wytrzymało 100%. Tylko 6 gołębi zdobywając komplet konkursów. Aha, w 100% 6 gołębi zrobiło komplety konkursów z tych lotów. Czyli tu wychodzi, że około 5000 km, 4600 w 9 lotach. Także tutaj szósty lotnik okręgu ma 5300, czyli wiadomo, że rozpiętość wychodziła 700 km na tych samych lotach, czyli na około 70 km różnicy między tym gołębnikiem tego pierwszego lotnika a tego ostatniego. No i tutaj jakieś zestawienia. I z historii mi bliskiej tutaj się natknąłem na informację o okręgu Bielsko-Biała. Okręg Bielsko-Biała niedawno będzie obchodził, jak tu wynika z informacji, w 1994 roku przypadło 70-lecie, więc w 2024 roku będzie 100-lecie okręgu, oddziału i okręgu, tak? Nie wiem, na osobny, jak chcecie usłyszeć ten artykuł, to mogę go też zreferować. Napiszcie w komentarzach, co ciekawego. Tak mówię, otwarłem tych miesięczników, mam tu mnóstwo. Otwarłem po prostu losowy, który miałem. No i tutaj takie informacje się z nim znalazły. Ciekawe też ze względu dla mnie o Opole, Południu, Śląsku, współzawodnictwie. W związku też z dyskusjami na tam dobrym locie o ilości członków, ilości oddziałów. Tu na podstawie 1991 roku sąsiednie oddziały mogłem podać ilość hodowców. No, tu jest informacja. Pierwszą organizacją, która zrzeszała tutejszych hodowców, było Stowarzyszenie Gołębi Pocztowych i Rasowych Beskid, powstałe w 1924 roku. Jak chcecie więcej usłyszeć, zostawcie łapkę, komentarz, czy przeczytać cały artykuł i nagrać, co tu się znajduje. Pozdrawiam serdecznie, dobry lot. W sumie jeszcze nie będę kończył, jest też o innych okręgach. Właściwie najciekawsze faktycznie artykuły są tu o rejonach śląskich i co można zauważyć, Śląsk miał najciężejsze, najdłuższe loty, tak jakby w tych innych okręgach dopiero to raczkowało.
Też jak się okazuje, było wielu mistrzów. Były mistrzostwa Polski organizowane. I też było wielu mistrzów Polski, choćby z tego powodu, że tutaj na przykład okręg Warszawa na zakończenie dodać należy, że ubolewa, że niestety we współawodnictwie lotowym o Mistrzostwo Polski za 1992 rok nie znajdują się przedstawiciele tego okręgu i dlatego pragnie czytelników hodowców zapoznać z wynikami rywalizacji na szczeblu okręgu. No to do niedawna praktycznie teraz by było trzeba zapoznawać w mistrzostwach w gazetce z mistrzami okręgu Śląsk Południe. Chociaż delikatnie w zeszłym roku był 2 ostatnie lata dosyć udane. Mi się udało też być 5. w Polsce w lotach gołębi młodych, ale raczej to do tej pory nie było spotykane. Na tych starych gazetkach widać, że loty właśnie były mocno wymagające. Dłuższe loty przede wszystkim na Śląsku i dużo 500. Zresztą taka była teoria, ale nie piszę tu jakie loty mieli w Warszawie. Tego niestety nie ma tu. Więc jeszcze tu mam okręg Legnica dostępny. O tyle fajnie, że są tu odległości lotów. Gorzów Wielkopolski 180, 270, 340, 425, 270, 430, 425, 430, 425, 430, 425, 430, 340, 850 dublowane z 340. A więc widać, że też z racji położenia jakby Śląsk ma nad morze 500, więc organizowali maksymalną odległość lotów, jaką mogli, a inne oddziały, może ta podróż do Niemiec nie była taka prosta. Zresztą to samo widać po okręgu rzeszowskim, gdzie miałem też artykuł, gdzie oni robili ze Świnoujścia 700 i u nich się pojawiały te 700, bo po prostu mogli w granicach kraju takie loty zorganizować, więc po prostu położenie też tych naszych gołębników jakby geograficznie w Polsce rzutowało na tym, jakie loty były organizowane. No tu same 400. Ile tych 400 jest? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to w sumie tak jak 500 na Śląsku, tak tu Legnica 400. Ale generalnie o 100 km jakby można powiedzieć bliżej. A mam też, szukałem tego, jest Olsztyn i loty, 9 lotów Olsztyna, tylko pytanie z Olsztyna do Szczecina 2 razy, Cedyni, Zgorzelec, Lubeka, Harlingen. Nie ma odległości, jakie tu były do Olsztyna, także też loty okręgowe z Olsztyna, z 2 lotów zagranicznych po 60 punktów. Czyli w wyżej wymienionych lotach przyjęto następujące punktacje. Z 7 lotów krajowych maksymalna punktacja o 40 z gradacją zgodną z regulaminem lotowym o Mistrzostwo Polski. Z 2 lotów 60 punktów. Także mogli zdobyć 63 konkursy i 2800 punktów, gdzie mistrz zdobywa 46 konkursów. I co tu jeszcze? Chyba w ilości hodowców, jak wynika z powyższej tabeli, oddział Iława 143 hodowców, potem Olsztyn 150, Biskupiec 125 i Ostróda 76 hodowców. Także ciekawe, o ile ilość członków właśnie spadło w okręgu Olsztyn. Aha, pozostałe 3 oddziały nie zdążyło wprowadzić przodowników i jest to Szczytno 66, Dobre Miasto 65 i Morąg 26. Pytanie, ile dzisiaj oni członków liczą? No, takie wrażenie jest, że
rozwój hodowli przesuwa się na wschód Polski i dalej. I tam tak mocno spadku hodowców nie widać jak u nas. U nas po takim Wodzisławiu to mocny spadek, a nie wydaje mi się, żeby na przykład w okręgu Olsztyn czy aż tak bardzo ilość członków spadła jak u nas. To by było ciekawe do skomentowania. I jeszcze tu mam Gdynię, a to już jest chyba wystawa. No jeszcze mam plan okręgu Wrocław 180, 180, 210, 240, 400, 400, 400, 400, 700, 400, 400, 400, 400, 13 lotów, ale tych długich jest mniej troszkę. Chociaż jechali do Niemiec. Helmstedt, Salzwedel. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 i raczej Lubsko 1, Lubsko 2, Międzyrzec, Słubice. Raczej kierunek na przykład mieli zachodni, troszkę inaczej niż Katowice, także ogólnie tendencja innych z Polski była na kierunek zachodni. Powiedzmy nasi tutaj szaleli po kierunkach z całej Polski, a jak zacząłem nagrywać, to początki były z północnego wschodu, chyba też z racji politycznych łatwiej było jechać na Łotwę na maraton niż do Niemiec prawdopodobnie. Dziś to chyba akurat mamy stosunek odwrotny. Jeszcze jest Tarnobrzeg i z 8 lotów powyżej 300 km hodowca wybiera 7 najlepszych wyników. Także różne były te współzawodnictwa, różnie z jednej strony loty się ujednoliciły, ponieważ mamy regulaminy mistrzostw Polski, które spowodują, że po prostu nam się pewne rzeczy ujednoliciły. Na koniec powiem szczerze, aż strach brać kolejne numery, bo człowiek się zaczyta przy czytaniu tego i publikowaniu. Także czekam na komentarze. Dobry lot.